Bum, 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 bum! Bam, 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 bam! Moi drodzy, to jest setne wydanie Kanganoo Comment, naszej drugiej umiłowanej audycji. Pamiętamy 2022 rok, październik, kiedy zdecydowaliśmy się czasami porozmawiać o głupotach, czasami o poważnych tematach i tak właśnie oto powstało Kanganoo Comment. A dzisiaj właśnie w związku z tym, że obchodzimy naszą pierwszą tak poważną rocznicę, grono gości jest szczególnie wyjątkowe i zaczyna przedstawiać od lewej strony, wszyscy go znacie, ale przedstawiam Łukasz Ligowski, Witajcie, cześć. Tomek Widanka, Cześć. Łukasz Wydra, a ja Cześć. jestem Sławek Zawadzki i uwaga, od razu przechodzę też do przedstawienia, jaką substancję intelektualną dzisiaj panowie będą przedstawiać. Łukasz Ligowski, przedsiębiorca i menadżer. Wiele można o tobie powiedzieć, ale załóżmy, że dzisiaj właśnie tego ducha reprezentujesz. Tomek Widanka, osoba techniczna, informatyk, programista. Musisz wyjaśnić kiedyś, czym się różni informatyk od programisty, ale to może kiedy indziej. No i w końcu Łukasz, który jest marketingowcem, ale dzisiaj reprezentuje osobę, która podchodzi technicznie do analizy wszelkich instrumentów finansowych, a ja jestem Sławek Zawadzki, ale myślę, że nie trzeba było się przedstawiać. No i teraz panowie, od razu przechodzę do najpierw pytań stratosferycznych i ogólnych. Powiedzcie, czy wierzycie w ogóle w to, że Bitcoin będzie faktycznie warty kiedyś $1 milion? Jeżeli tak, to kiedy? Kto Łukasz. pierwszy? Ja pierwszy. Tak będzie. A kiedy to zależy, bo problemy są dwa i myślę, że nie powiem tu niczego nowego, bo od początku to mówię, pytanie, ile $1 milion będzie warte. Bo jeżeli coś się stanie z rządem Stanów Zjednoczonych, no to może się okazać, że ten milion jest warty, że jeden bitcoin będzie warty 100 milionów albo 100 miliardów dolarów, no bo po prostu dolar nie będzie reprezentował jakiejś istotnej wartości, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że wszystko zależy od podaży i popytu. Jeżeli podaż jest ograniczona, a popyt cały czas rośnie, no to koniec końców, w końcu musimy zobaczyć ten $1 milion na liczniku. No właśnie, a panowie, jak wymyślicie? Przy czym właśnie może nawet uprośćmy tą dyskusję i załóżmy, że dolar przez najbliższe 25 lat będzie ciągle dolarem. W sensie, że nie dojdzie do jakiejś wielkiej dewaluacji, no bo to zawsze tak można powiedzieć, że Bitcoin to będzie warty kiedyś i $1 miliard, jak upadnie amerykańska cywilizacja, ale właśnie ten aspekt póki co wyłączamy, żeby uprościć dyskusję. Tomek, jak ty uważasz? No to ja bym może narysował taki obraz, że na rynku mamy dwie grupy. Jedna grupa to jest grupa osób, która jakby rozumie Bitcoina, rozumie jego ograniczoną ilość i wierzy w Bitcoina jako coś reprezentującego realną wartość w przeciwieństwie do papierowego dolara, a druga ta grupa przeciwna, która uważam, że jest dużo bardziej liczna, to jest ta grupa spekulacyjna, która wchodzi w rynek kryptowalut, żeby zarobić i odnosi wszystko, na co patrzy, w ujęciu dolarowym. I teraz, żeby w tej realnej wartości dolarowej Bitcoin doszedł do tego mitycznego, jak dla nas teraz, miliona, to musi nam się znacząco zwiększyć ilość tych osób, które patrzą na świat kryptowalut przez pryzmat właśnie tej wartości. Czegoś namacalnego, co niesie ze sobą wartość równą albo nawet mocniejszą niż to, co reprezentuje wartość teraz, czyli złoto. Tym samym, jeżeli mielibyśmy jakiś event taki typu, bo tak jak mamy eventy lokalne, na przykład dewaluacja liry w Turcji, gdzie wartość liry spada, rzeczywiście nie jest to jeszcze hiperinflacja, ale mamy kraje, gdzie rzeczywiście ludzie dostają po głowie i ich wartość waluty narodowej znacząco spada. Na przykład Ameryka Południowa Tak. generalnie. No, Tam mamy... Albo Egipt ostatnio. Tam rzeczywiście Bitcoin dla nich to jest coś zupełnie innego niż dla nas. Tam grupa tych spekulantów jest dużo mniejsza i ludzie uczą się o wartości Bitcoina z czasem poprzez te kryzysy. Bo czy spotka nas wojna, czy spotka nas jakieś niespodziewane wydarzenie, gdzie będziemy musieli się przemieścić, będziemy musieli zostawić swój dobytek za sobą i będziemy mogli przenieść tą wartość. To my, Tomek, to dokładnie rozumiemy, na czym polega przewaga. Zadaję ci pytanie jeszcze raz. Czy wierzysz w to, że Bitcoin będzie warty $1 milion? Jeżeli tak, to kiedy? Myślę, że tak będzie.
abstrahując od spadku wartości dolara. Myślę, że będzie to stosunkowo szybko, natomiast perspektywa 10 lat. Nie strzelałbym tak jak ta Katie Wood, że ona tam mówi, że do 2030, może nawet wcześniej. Myślę, że nie. Myślę, że ta hossa to jest 120-150 tysięcy maksymalnie. A milion przyszła hossa, jeżeli będzie, do 10 lat. Myślę, w perspektywie 10 lat ludzie poznają realną wartość Bitcoina w stosunku do walut fiducjarnych. Czyli 2034 rok. Może Tak, być. tak Może być. żebyśmy mogli zapamiętać. Łukasz, jaka jest twoja perspektywa? A ja się i zgadzam, i nie zgadzam z wypowiedzią Tomka w tym wypadku, ponieważ też Sprytne. uważam, że Bitcoin jak najbardziej może być wart i będzie wart $1 milion. Natomiast pytanie właśnie w jakim czasie to osiągnie. I moja perspektywa z kolei, analityka w tym wypadku, który patrzy na wartość Bitcoina z perspektywy typowo technicznej, jest taka, że mamy coraz niższą zmienność z cyklu na cykl i wszystkie modele cenowe, które ja obecnie śledzę, zaczynając od stock to flow, czyli tego najbardziej popularnego, przechodząc przez różne bardziej zaawansowane, wynikające też z analizy on-chain, jak również z analizy technicznej, tudzież nawet z połączenia obu metryk, tak jakby pokazują, że wartość Bitcoina wcale nie musi zostać osiągnięta w postaci $1 miliona, oczywiście zbyt szybko. 120 i 150, ten zakres, patrząc obecnie na pewne metryki, które zresztą zerkałem sobie przed tym materiałem, no widzę, że potencjał do tego, aby osiągnąć przedział pomiędzy dokładnie 105 w tym momencie, a około 200 jest możliwy, natomiast patrząc przez pryzmat zmienności i tego, że ona Jest coraz spada, mniejsza. jest coraz mniejsza, może się okazać, że zajmie nam to wręcz dziesięciolecia, aby osiągnąć aż taką wysoką cenę. Aż taką, to znaczy ten milion? Aż taką, czyli milion, tak. A wracając do wątku tej hossy, Łukasz, ciebie też zaraz o to zapytam. Stawiasz, że możemy osiągnąć $200,000? Dobrze zrozumiałem w ramach tej hossy, która... Niektóre metryki przedstawiają, że jest to możliwe, aczkolwiek podchodzę do tego zachowawczo i twierdzę, że nie sądzę jednak. Że jednak nie. A ile myślisz? Wiem, że to są pytania, Tak. ale Obawiam się, że nawet setka jest już tutaj gdzieś wartością graniczną. Tym bardziej, że to jest wartość psychologiczna tak naprawdę. Łukasz, ty jesteś optymistą. Tak, ja jestem wielkim optymistą i uważam, że jeżeli wszyscy mówią, że maksymalnie 100 albo maksymalnie 200, to znaczy, że będzie albo dużo mniej, albo dużo więcej. Sądzę, że faktycznie mamy do czynienia z pewnymi sytuacjami, które mogą stopować taki dynamiczny wzrost, ale z drugiej strony takie białe łabędzie, w odróżnieniu od tych czarnych, co dołują market, to te białe, które podnoszą, to one mogą wywołać taki efekt właśnie dynamicznego wzrostu. Niemniej on będzie połączony ze spadkiem wartości Dolara. innych, nie tylko dolara, innych walut fiducjarnych, bo w tej chwili wszystkie waluty są napompowane. My żyjemy z długu. I ten dług musi być kiedyś spłacony i o tym wiedzą ci, którzy tym długiem zarządzają. Oni wiedzą, że nie są w stanie go spłacić i muszą znaleźć sposób na to, żeby go spłacić. Jedyny sposób na to, żeby go spłacić, to jest inflacja. Nie ma innej możliwości. Nie mówimy tutaj o inflacji 10% czy 100% w skali roku, tylko tu mówimy o, no nie chciałbym, żeby była, ale hiperinflacji, czyli inflacji, która spowoduje, że będziemy rano wstawali, masło będzie kosztowało 100, a jak będziemy kładli się spać, będzie kosztowało 200. To są jedyne sytuacje, które mogą spowodować spłacenie tego długu albo zrobienie ruchu typu Rosja, która któregoś dnia powiedziała, te długi nie są nasze, to są długi kogoś innego. Nie? Długi cara, Więc bolszewicy, no. tak może być, bo może się okazać, no, co by było, gdyby Stany Zjednoczone się podzieliły. I nagle część Stanów mówi, a my mamy swojego dolara i te długi są w jakimś innym dolarze, to nie są nasze długi, to nie my je zaciągaliśmy. Nie? I to są sytuacje, które teraz wydają się nam takie political fiction bardziej niż coś realnego, ale to może spowodować taki bardzo mocny wzrost wartości Bitcoina, no bo Bitcoin i dolar to są, i złoto to są te rzeczy, które będą utrzymywały wartość. Wszystko inne może stracić. A propos political fiction, przypomnę wszystkim tym, którzy nas oglądają, że gdybyśmy nagrywali ten materiał w 2018 roku i któryś z nas by powiedział, że będziemy w najbliższych latach świadkami
inwazji jednego europejskiego państwa na drugie, albo że będzie pandemia, wiem, że nie wolno tego słowa w niektórych środowiskach używać, no to myślę, że wszyscy byśmy pomyśleli sobie, że mamy do czynienia z kimś, kto, no właśnie, foliarz, no Ale dokładnie. to przed 2014 musiałoby być. Przed 2000, no tak, no bo już tam mieliśmy pierwszą inwazję. A to, że mówimy, że Bitcoin będzie kosztował $1 milion, również byłoby dosyć postrzegane tak, no. Tak, jako jakaś tam fantazja nasza, zgadza się. Co się musi wydarzyć, żeby Bitcoin zastąpił złoto? I tutaj w ogóle taka statystyka dla nas wszystkich a propos kapitalizacji. Bitcoin mniej więcej jest wykapitalizowany w tej chwili na $1 bilion, Tak. trochę więcej, złoto 12 bilionów, amerykańskie akcje 40 bilionów dolarów. 1, 12, 40. Także chcę tylko powiedzieć, że te pieniądze, które są potrzebne do tego, żeby zwiększyć kapitalizację Bitcoina, one są w obiegu. To nawet nie jest tak, że tam się musi wydarzyć coś jakiegoś dziwnego. No ale właśnie, pytanie jest teraz takie, czy uważacie, że będzie taki moment, że banki centralne na całym świecie zaczną mówić, Bitcoin jest wygodniejszym zabezpieczeniem niż złoto. Bo na przykład nie trzeba go transportować, koszty przechowania są znacznie mniejsze. No, to akurat rozumiemy. Uważacie, że to w ogóle jest możliwe, taki zabieg? Mnie osobiście wydaje się, że jak najbardziej tak, tylko że musiałoby to chyba wypłynąć z jakiegoś rynku, który jest istotny dla świata, żeby pozostałe rynki mogły brać z niego przykład. W zasadzie bezpośrednio odnosząc Bitcoina do złota, tudzież złoto do Bitcoina, gdzieś tam z tyłu głowy cały czas mam ETF-y i 2004 rok, w którym to właśnie ETF-y na złoto zostały uruchomione, co spowodowało w dłuższej perspektywie też znaczące wzrosty wartości złota, Tak. które na przestrzeni 20 lat, bo w tym roku będziemy mieli 20 lat, bodajże w listopadzie, skutkują wzrostami do tego momentu, do Tak. dzisiejszego dnia około 470%, więc to wbrew pozorom nie jest aż tak dużo, jak się okazuje. Natomiast kapitalizacja rynku złota w momencie, kiedy zostały ETF-y uruchomione, wynosiła szacunkowo oczywiście, bo te szacunki są też zróżnicowane, ale uśrednione szacunki wskazują na to, że wynosiła wtedy $2 biliony. W momencie, kiedy ETF-y na Bitcoinie zostały uruchomione, wartość rynku Bitcoina, samego Bitcoina wynosiła $1 bilion, czyli powiedzmy, że mamy tutaj o połowę mniejszy kapitał, zasób, ale patrząc przynajmniej z perspektywy czasu i tego, jaki jest potencjał do wzrostu, no to widzimy, że za te 20 lat, gdybyśmy przenieśli pewien fraktal, czyli zachowanie ceny na wykresie złota, na zachowanie ceny w przypadku Bitcoina i byśmy porównali i stworzyli na przykład takie bezpośrednie odniesienie, to możemy w tym wypadku osiągnąć cenę Bitcoina za 20 lat w zasadzie rzędu $270,000, co się wydaje całkiem małe w tym wypadku, prawda? No jeżeli patrząc przez pryzmat tego, że mamy kapitalizację z Bitcoina w momencie uruchomienia ETF-ów o połowę niższą, to powiedzmy, że ten prowiant, czy tam ten Ładunek, potencjał. potencjał jest troszeczkę wyższy, powiedzmy dwukrotnie wyższy, więc możemy tutaj wyjść do poziomu $540,000, tylko i wyłącznie bazując na tych statystykach i tylko i wyłącznie bazując na adopcji poprzez ETF-y. No pytanie teraz, czy ta adopcja ETF-owa będzie szersza, czy ona wypłynie poza ETF-y i czy faktycznie pojawią się rządy, które będą chciały adoptować Bitcoina jako swoją rezerwę. Bo niektóre modele inwestycyjne, czy tam modele cenowe Bitcoina właśnie przewidują takie zachowanie i to by mogło dać potencjał do tego, aby Bitcoin faktycznie osiągnął $1 milion w stosunkowo szybkim czasie. Panowie, jaka jest wasza perspektywa? Ja mogę po kolei, bo ja bym teraz chciał się nie zgodzić z Łukaszem. Bardzo proszę. Powiedziałbym ostro i dosadnie, prędzej piekło zamarznie, niż banki centralne wezmą Bitcoina jako walutę rezerwową. I mówię to tak trochę przekornie, ale z punktu widzenia właśnie tego technicznego. Bo teraz zobaczcie, obecnie załóżmy, że banki centralne trzymają rezerwy w złocie, tak? I to nie jest zbyt duży problem, żeby ściągnąć kilkaset ton złota do jakiegoś skarbca, podstawić tam żołnierzy z karabinami, alarmy, inne rzeczy, żeby to zabezpieczyć. Natomiast w jaki sposób zabezpieczyć tego Bitcoina? Wprowadziliby różne tam jakieś zabezpieczenia cyfrowe, tak? Różne modele, żeby rzeczywiście tego Bitcoina w jakiś sposób zabezpieczyć. Natomiast im trudniejsze te zabezpieczenia byłyby do złamania, gdzieś
wystarczyłby jeden wadliwy element, żeby tego bitcoina na zawsze stracić. Tak? Bo jeżeli stracimy dostęp do kluczy, które musimy zabezpieczyć przed osobami postronnymi, to tracimy dostęp do całego bitcoina. I na pewno da się jakoś wymyślić, w jaki sposób to zrobić. Natomiast pytanie jest po co? Nie? Po drugie, Ja tylko wytłumaczę. Wyobraźmy sobie najprostszy system zabezpieczenia. Rozumiem, o co Tomkowi chodzi. Wyobraźmy sobie najprostszy system zabezpieczenia skarbca, taki, że mamy 10 osób i 5 z nich albo 7 z nich jest wymaganych do tego, żeby ruszyć, Tak. ruszyć tego Jak z bitcoina. bombą atomową. W każdym państwie, które ma ten. Jaki jest najprostszy sposób, żeby zlikwidować rezerwę? Zabić 4 osoby. Zabierz tylko 4 z 10, zabijesz je. Państwo, które skarbiec był w ochronie tych osób, przestaje mieć te środki dostępne. Więc oczywiście tych sposobów możemy wymyślać wiele, ale temat bezpieczeństwa, który poruszył Tomek, jest faktycznie duży i skomplikowany, chociaż ja pozwolę się z nim nie zgodzić, ponieważ ja nie potrafię sobie wyobrazić mechanizmów zabezpieczenia skarbca z złotem. Oglądałem filmy, tak, Mission Impossible i tym podobne. Tak, no mamy jakieś pojęcie. Wydaje nam się, że mamy jakieś pojęcie na temat zabezpieczeń, więc ja nie wiem, jak można byłoby zabezpieczyć 100 ton złota, czy tam 1000 ton złota, więc myślę, że są sposoby na to, żeby zabezpieczyć klucze prywatne. Przepraszam, oddaję z Ale to powrotem też głos. jeszcze warto, jak powiedziałeś o tym, że złoto jest łatwe do zabezpieczenia, to mi się przypomina wątek Polski i II wojny światowej, gdzie mieliśmy problem, żeby nasze złoto, trzymane akurat chyba w Londynie, jeżeli dobrze Tak, pamiętam, żeby odzyskać. je odzyskać. Co więcej, wyobraźmy sobie, że następuje inwazja. Znowuż, przecież to złoto, nawet jeżeli jest fizycznie trzymane na terenie naszego państwa, to może wpaść w ręce agresora. ale zauważ, że wtedy to złoto jest u ciebie po to, żeby mieć rezerwę dla twojej waluty fiducjarnej. I teraz, jeżeli masz inwazję na swój kraj, twoja waluta fiducjarna i tak leci. Nie? I ta rezerwa nic nie zmienia i to, że masz to złoto, też wpływa na to, że oni, nawet jak przejmą ci te rezerwy, to i tak twoja waluta ma bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o otoczenie międzynarodowe, tak? Bo jej wartość spada w stosunku do wartości wszystkich innych walut. Wiem. Ja powoli kończę ten wątek, bo mam bardzo dużo innych ciekawych pytań. Banku Centralnego chodzi o to, że złoto w banku centralnym oczywiście przechowywane jest po to, żeby zabezpieczać naszą walutę, ale w przypadku właśnie wojny one może służyć do tego, żeby na przykład finansować po prostu wojnę i w tym znaczeniu tutaj kryptowaluta wydaje się być zdecydowanie lepszym. To jest jedno z wytłumaczeń, dlaczego złoto nie jest trzymane w kraju, znaczy nie jest trzymane w Polsce. No bo właśnie jak będzie atak na Polskę, no to w dalszym ciągu będziemy mieli rezerwy, które pozwolą nam finansować działania wojenne. Ja bym powiedział, że raczej problemem może być to z bankiem centralnym, że rezerwy banku centralnego staną się jawne. Bo my w tej chwili jedynie polegamy na Deklaracja. polityczno-urzędniczych deklaracjach, czyli jakbym miał stawiać gdzieś wiarygodność deklaracji różnych osób i tak dalej, to ta polityczno-urzędnicza to jest generalnie gdzieś pod kreską. Nie? Czyli Trzeba stosować skalę w drugą stronę logarytmiczną. Tak? to nie jest coś wiarygodnego ani pewnego, a tutaj musielibyśmy mieć pewność. Ciekawym pomysłem działania było to, co powiedział Donald Trump, mówiąc o Bitcoinie, i on nie użył słowa rezerwie, ale pile of Bitcoin. To jest, nie powiedział reserve, tylko powiedział pile. Stos jakichś bitcoinów, że to mają być bitcoiny, których rząd nigdy nie sprzeda. Nigdy. Czyli one z definicji mają budować wartość państwa, gospodarki, pieniądza, no ale znowu nie czuję się tutaj na siłach, żeby dyskutować na temat logiki i mechaniki pieniądza fiducjarnego, jak on działa, bo to jest o wiele bardziej skomplikowane od Bitcoina i no nie wiem, jak to by wpłynęło na wartość dolara, jak bardzo, jak umocniłoby, jak pomogłoby Stanom, nie wiem. Panowie, przechodzimy do dyskusji teraz dotyczących waszych prywatnych taktyk i strategii. Czy inwestujecie tylko w Bitcoina, czy również inwestujecie w inne kryptowaluty?
Łukasz, zaczynam od Ciebie. Inwestuję i w Bitcoina, i w inne kryptowaluty, ale po to, aby mieć więcej Bitcoina. To też wynika z tego, że ucząc się o Bitcoinie już kilka lat temu, poznałem, po co on powstał przede wszystkim, jak on ma wartość i dla mnie Bitcoin de facto w przyszłości stanowić będzie pieniądz, a pieniądze fiducjarne, no fajnie, obliczam sobie wartość Bitcoina w dolarach, aczkolwiek trzymam to po prostu na boku jako po prostu taką wiedzę względną. Natomiast znając wartość Bitcoina, dokonuję tak zwanych flipów, czyli po prostu zakupuję altcoiny po to, aby zwiększyć swoją ekspozycję na Bitcoina w późniejszym czasie. I to jest w zasadzie zdecydowana większość mojej strategii inwestycyjnej w tym wypadku. A powiedz, czy gdybyśmy teraz podzielili, ja bardzo lubię ten podział, właściwie też będę chciał Was zapytać, jak Wy dzielicie portfolio kryptowalutowe, nawet jeżeli go nie stosujecie, to jaki jest podział? Bo ja stosuję portfolio kryptowalutowe, znaczy mam takie 3 grupy główne, gdzie do tych głównych wrzucam w ogóle Bitcoina, Ethereum i uwaga Solanę. To jest trochę kontrowersyjne, ale tak sobie to uprościłem. Altcoiny i memcoiny. Jak Ty dzielisz koszyk? Czy też masz takie kategorie, czy inne? Dla mnie to zależy w zasadzie od tego, w którym momencie rynku się znajdujemy. Wtedy też moja ekspozycja na altcoiny w takim wypadku rośnie. Zawsze jakaś cząstka jest w Bitcoinie, owszem, ale ta cząstka jest mocno zróżnicowana, to nie jest stała wartość. Natomiast flipuję cały czas do altcoinów po to właśnie, żeby widząc potencjał, przynajmniej w niektórych altcoinach, po to, żeby tą ekspozycję na Bitcoina zwiększać. A czy Ether to jest altcoin? No właśnie, i to jest dobre pytanie, bo czasami traktuję go jako altcoin, a czasami nie. I chyba czekam, jestem teraz właśnie w takim momencie, kiedy moje podejście do Ethereum właśnie w tym momencie się zmienia z typowo altcoinowego do zupełnie odrębnego. No, zgadza się. Jeszcze ostatnie pytanie w tym temacie do Ciebie. Kiedy mówisz o flipie, to mówisz o flipie w obie strony. Tak. Czyli potrafisz wyjść z Bitcoina do altcoinów po to, żeby zwiększyć ekspozycję, ryzyko i tak dalej. Liczysz na to, że później wrócisz. Okay. Także ja nie śledzę tutaj tylko i wyłącznie wykresów w stosunku na przykład Bitcoina czy jakiegokolwiek altcoina w stosunku do dolara, ale także altcoinów w stosunku do Bitcoina. I tutaj w odniesieniu na te relacje też reaguję. Tomek, a jak Ty podchodzisz do tego tematu? No ja stronię bardzo od altcoinów, które są takie z bardzo dużymi potencjałami do wzrostów, czyli takie niszowe projekty. Uważam, znaczy mam bardzo konserwatywne podejście, jeżeli chodzi o to inwestowanie. Rzeczywiście główną składową portfolio jest Bitcoin. I uważam, że zawsze w gorączce złota najlepiej wychodzą ci, co sprzedają łopaty. Dlatego bardzo też dużą część mojego portfolio tego altcoinowego to są właśnie główne waluty wszystkich subchainów. Okay. Mówię o Ethereum, Algorandzie, teraz Polu, czyli dawnym Matiku, Optymizmie, Arbitrum, tego typu coinach, które rzeczywiście budują ekosystem. I właśnie w ten sposób zwiększam ekspozycję, bo rzeczywiście przy tych wyższych wzrostach zakładam, że te główne coiny nie wystrzelą razy 100, razy 1000, tak jak te perełki, które niektórzy są w stanie upolować. Natomiast wiem, że dadzą jakiś wymierny, stabilny wzrost, bo nie wiem, czy kapitał, który inwestuje ogólnie w kryptowaluty, czy tam w Bitcoina, czy inne alty, nie spadnie, tak, jeżeli będziemy mieli krach na rynku, a wiem, że wtedy nie będę na pewno sprzedawał. Tak? Także ja podchodzę do tego, powiedziałbym, podejmuję bardzo niskie ryzyko w mojej ocenie. Czy w memcoiny inwestujesz? Nie, miałem spekulacyjnie Dogecoina. Wyszedłem z Dogecoina dobrze. Pytanie, czy Dogecoin jest memcoinem cały czas. To też jest pytanie. Myślę, że jest prekursorem. Tak, jest. Prekursorem zdecydowanie. Natomiast jeżeli chodzi o Ethereum, bo też ten temat był poruszony, to dla mnie powiem, dlaczego Bitcoin jest głównym najpierw główną składową portfolio. Właśnie ze względu na tą ograniczoną ilość. Teraz Ethereum ostatnio w marcu wprowadziło zmianę technologiczną, gdzie znowu zrobili fikołka i wyprowadzili dane poza blok. To znaczy, że można przesłać większą ilość danych, płacąc mniej. Tym samym
Ethereum, które było deflacyjne do marca, Tak. stało się znów inflacyjne. I obecnie mamy dodatkową podaż, bodajże teraz mamy 125 milionów Ethereum na rynku i mamy 0,7% rocznej inflacji. Znów zrobili z tego token inflacyjny, więc rok do roku przy cenie $2,500 na rynek trafia 2,2 miliarda dolarów w Ethereum. To jest jakieś, kurczę, musiałbym... Dużo. Dużo Tak. Ethereum trafia na rynek. Grubo ponad 100, jak nie 200 tysięcy nowych Etherów. I teraz właśnie dlatego widzieliśmy, jak Ethereum zanurkowało przy spadkach. Przy nieznacznych spadkach Bitcoina z 63 tysięcy, Ethereum z 3,5 do 2,5 tysiąca. Bardzo 300 duża, nawet. bardzo duża strata wartości. I to przez to, że Ethereum, które było przez chwilę deflacyjne i rzeczywiście ciężko było je dostać, inwestorzy bardzo szybko reguły gry się po prostu zmieniły. Tak jak Właśnie. na Bitcoinie bardzo ciężko jest o zmianę reguł gry, tak tutaj oni stwierdzili, dobra, to zadziałamy trochę inaczej. Nie? I Tym bardziej, że to było jeszcze ukryte pod, tak mówiąc, trochę... płaszczykiem rozwoju. Tak, i bełkotem takim jakimś Tak, technologicznym. nie? to jest bardzo, bardzo fajna analogia tu jest, jak mamy te ustawy w Sejmie, nie? Gdzie, Dokładnie o tym pomyślałem. tak, że masz ustawę, ona jest super ustawa i gdzieś tam doładujesz jakieś tam kruczki. Nie? I Które- czasopisma. nie? Tak. I Którzy wiedzą, co oznacza i czasopisma, napiszcie w komentarzu, czy wiecie, o co z tym chodzi. tak, i dlatego też Ethereum straciło u mnie też na wprowadzeniu tej zmiany i też spadło ilościowo w portfolio. Bardzo ciekawe. Łukasz, a jak każdy, kto ogląda Cię regularnie, wie, jakie jest Twoje podejście, ale może powiedz coś. To zanim powiem, to chciałem Was wszystkich zachęcić do tego, żebyście zasubskrybowali, zalajkowali, kliknęli w dzwoneczek i napisali jakiś komentarz dłuższy niż 8 słów, bo dzięki temu będziemy lepiej widoczni, a na tym nam najbardziej zależy. No i dajcie komentarz, jak oceniacie do tej pory ten odcinek, ale skoro jesteście z nami, no to chyba dobrze. Moje portfolio ja buduję w sposób, w mojej ocenie, jako konserwatywne, chociaż podejrzewam, że wcale takie nie musi być oceniane przez każdą osobę. Ja przede wszystkim inwestuję w Bitcoina, to jest prawda. 30% do 40% wszystkich środków inwestuję w Bitcoina. 10% to jest minimum, które inwestuję w Kangę, ale to jest mój paradygmat, mój świat. Nie chcę, żeby wszyscy tak robili, bo Kanga za szybko urośnie i ja za mało jej uzbieram, więc nie zachęcam wszystkich do tego. A trzecia i czwarta pozycja to są altcoiny, z tym, że ja mam altcoiny, które bym nazwał właśnie Ether, Solana, Pol, dawniej Matic, tak, Algorand, w którego cały czas jeszcze wierzę, choć może jest to wiara taka wisielcza. Tam jest również Cardano, czy inne duże i dobrze znane projekty, których ryzyko upadku jest stosunkowo niskie. A reszta to są właśnie te drugie altcoiny, to są te altcoiny, które kupuję z myślą o kupnie krótkoterminowym. Krótko to znaczy miesiąc, 2, 3 i staram się wyjść, bo nauczyłem się, że jeżeli wchodzę w takie projekty na dłużej, to niestety zawsze tracę. Ale to była taka moja idea fix, jak tak dzielić. Natomiast w praktyce, jak sobie całkiem niedawno podsumowałem, jakie są prawdziwe moje ruchy. Prawdziwe. Nie te, jakie sobie zakładam, ale jak naprawdę kupuję, to wyszło, że trochę mniej Bitcoina kupuję niż planowałem, trochę więcej tych projektów altcoinowych mocnych i zdecydowanie mniej tych projektów altcoinowych słabych. Tutaj naprawdę bardzo ograniczyłem jakąkolwiek, w tym wliczam również memcoiny. Nie udało mi się praktycznie nigdy na takich memcoinach, za wyjątkiem Shiba Inu może, który teraz już chyba takim memcoinem już nie jest, nie? Tak mi się wydaje. Ale to był jeden z projektów, na którym faktycznie zarobiłem i cieszę się, bo można powiedzieć, że odzyskałem to, co straciłem gdzieś indziej. No i to tyle. Sławku, a ty sam nie odpowiedziałeś na te pytania.
Ja, Właśnie. dla mnie oczywiście główną walutą, do której wychodzę, jest Bitcoin. Znacie mój koszyk, który podzieliłem, to znaczy mam waluty główne, altcoiny i memcoiny. Inwestuję w modelu we wszystkie DCA, przy czym na Kanze jest coś takiego fajnego, że można sobie właśnie ten DCA dla tych wszystkich różnych walut ustawić i można sobie każdego dnia ściągać zestawienie transakcji. Ja to sobie wrzucam do takiego swojego arkusza, który mówi mi, ile na każdej z tych walut w sumie zarobiłem albo straciłem. I mam zapisane, przy jakim procencie zysku ja wszystko zamieniam na USDT, które zasila mi skarbiec do skupu, do kolejnych skupów. Ale ostatecznym jak gdyby takim właśnie jak gdyby safe'em wartości jest Bitcoin. Czyli Bitcoina nie wymieniasz na Nie, USDT, nie tylko wymieniam te ani altcoiny. Bitcoina, ani Kangi, Okej. jak skupuję. To jest w ogóle też takie podejście mam jak ty. Mam oddzielne konto na Kandze, które się nazywa tam jakoś właśnie DCA. Codziennie sobie ściągam, codziennie w arkuszu mi się to fajnie wyświetla. No i mogę na przykład powiedzieć, że przy Tronie założyłem sobie ostatnio, że chcę zarobić 25% i Tron teraz mi pozwoli wyjść i nadal go skupuję. Tylko, że on na znowu nowo. od zera zasilił mi USDT do dalszych inwestycji. Panowie, Mogę jeszcze powiedzieć Oczywiście. tak w tym temacie. Nie, żebym reklamował jakieś projekty, ale zareklamuję. Ja akurat, Moment, czekaj, kupię najpierw. ja akurat, jeżeli chodzi o te właśnie alty, o których wspomniałeś, to też są główne waluty sieciowe. To tak jak wcześniej kupowałem na przykład XRP, jak SEC pozywał, tak samo podobną strategię mam teraz, jeżeli chodzi o algo. Tam się toczy sprawa z SEC-iem. Całkiem możliwe, że oni dostaną w niej po garach. Natomiast token przez to jest bardzo mocno niedoceniony w stosunku do swojego ATH i swojego potencjału. Dlatego ja też na tych spadkach, które bardzo mocno algo dosięgają, dokupuję. Także mogę na tym stracić to, co tam właduję. Natomiast liczę właśnie, że tego typu projekt da mi jakieś wymierne wzrosty większe w średnim terminie, bym powiedział, od Bitcoina. Jeżeli chodzi natomiast o Trona, bo też jest znaczącym elementem mojego portfolio, natomiast powiem, co mi się w Tronie bardzo nie podoba. I to jest też jeden z fikołków ustawowych, które wpisali w 2023 roku. Nie wiem, czy wiecie, bo ja Trona kupowałem nie interesując, od bardzo dawna, także kupowałem go bardzo tanio, nie interesując się za bardzo tym, co się dzieje w projekcie. Natomiast zawsze żyłem w przeświadczeniu, że opłaty na Tronie są bardzo niskie. tak. To jest błąd. Czy wiecie, że przesył USDT po Tronie jest droższy niż przesył USDT po Ethereum? No ale może być tańszy. Nie bardzo. Nie? Właśnie chodzi o to, że w Tronie jest coś takiego jak energy i bandwidth. Takie bardzo fajne Fikołki. rzeczy. Tak, fikołki, które tam dodali, żeby to się różniło od innych tych sieci kontraktowych. I teraz tam rzeczywiście jest taki myk, że przesył takiego USDT zabiera mniej, jeżeli adres trzymający USDT posiada już ten token. Tak. Wtedy rzeczywiście on zbiera jakby połowę mniej energii. Problem w tym, że wszystkie giełdy, na które my wpłacamy, a z reguły przesyłamy tokeny między portfelami giełdowymi, zaraz te tokeny stamtąd ściągają. Więc tam jest pusto. I te wszystkie przesyły z naszego portfela na portfel giełdowy po prostu będą droższe. Tak, bo giełdy po prostu używają potem tych USDT do płynności. Tak. I teraz obecnie przesył właśnie USDT po Tronie kosztuje od 4 do 5 dolarów. To jest całkiem sporo. To jest koszt natywnego przesyłu. De facto ja przesyłałem ostatnio Tronlinkiem USDT, to było 28 TRX-ów i przy wzroście ceny TRX-a to się przekłada właśnie na bardzo wysokie opłaty, rzędu 5 dolarów za przesył. Czyli podobnie jak na Ethereum faktycznie. Właśnie. I dlatego, gdzie mamy Poligona, gdzie to jest 30 centów i inne sieci typu BSC 20 centów, 40 centów, tego typu opłaty. A na Tronie mamy najwięcej USDT. I teraz, jak to się stało, że w momencie, gdy Tron był bardzo tani i bardzo dużo USDT tam wymintowano, nagle wprowadzili
taką zmianę, że te opłaty poszły do góry. Nie? Także tam biznes. też nie podoba mi się to, że to Właśnie dlatego nie takie dopuściliśmy stałe Tomka te tutaj do kryptowaluty. naszego programu, bo on takie rzeczy sprawdza. Zwróć uwagę, też nie chcę żadnego projektu reklamować, ale myślę, że te ekosystemy, które przechowują właśnie najwięcej użytecznych stablecoinów, no to ich token natywny po prostu buduje tą swoją wartość. No Tron jest tutaj przykładem. XRP, słuchajcie, będzie wypuszczał swojego dolara. Widziałem już ich newsy i komunikaty, gdzie wprost atakują USDT. To już jest taka agresja wręcz. Łukasz, chciałeś coś dodać do tego wątku, czy... Nie, mnie bardziej jakby zastanawia to, że faktycznie niby krypto jest takie techniczne i takie otwarte, jawne i tak dalej, ale mity funkcjonują i ja też się dałem złapać na to, że na Tronie jest tanio, podczas gdy tak naprawdę tanio nie jest, i to już od dłuższego czasu, a na takich sieciach typu BSC czy Matic no, jest zdecydowanie taniej. Nie wiadomo jak długo, bo im bardziej popularne te sieci się staną i ich tokeny pójdą do góry, tym droższe będzie działanie tej sieci. To jest takie samoregulujący się system, dlatego myślę, że będą powstawały nowe blockchainy, nowe rozwiązania, które będą przejmowały ruch, bo no, każdy z tych blockchainów jest niestety ograniczony tą maksymalną przepustowością i ceną swojego tokena. Tutaj nie ma jakiegoś innego na razie rozwiązania. Mamy Avalanche'a, mamy tam Tona, mamy, jak już pozapominałem tych wszystkich, Cardano, ale te layery drugie na przykład do Ethereum, które są w tej chwili faktycznie chyba najtańsze do przesyłania, nie? I one też teraz tam zmiany właśnie wprowadzają. też wprowadzają, żeby było drożej, nie? No tak, no. Ale właśnie to jest to, że i tutaj też ten Zaorski może mieć trochę rację, jeżeli bo on tam obstawia bardzo mocno spadki tego Torona i TRX-a dokładnie. Ale nie wydaje mi się, że z tych pobudek, co mu się wydaje, bo rzeczywiście teraz wartość tokena TRX jest bardzo mocno opompowana właśnie przez to, że te opłaty są drogie. Tak samo jak na Ethereum, wartość Ethereum była napompowana mocno przez drogie opłaty. Dlatego wprowadzili zmianę, która obniżyła opłaty. Przez to mniej Etherów jakby było palonych, ponieważ inflacja jest większa, wartość spada. Tak? tak. I tak samo tu, gdy zmienią się zasady, także bardzo ważnym jest, czego na pewno nie robicie, ale może to być jakby kolejnym wskaźnikiem dla Was, co robić i jak podejmować decyzje, jest czytanie changelogów w blockchainach. To jest w ogóle bardzo ekstremalnie nudne, ciekawe, co powiedziałeś teraz. Super. Ale znaczy, wiem, że to jest, ale chodzi o to, że to jest element analizy, który jest w ogóle pomijany Tak, przez bardzo inwestorów często, bardzo tak. często. Tak. Czyli właśnie te wszystkie aktualizacje. I Chciałbym, to w jaki żebyśmy kiedyś nagrali w ogóle takie podsumowanie o kluczowych aktualizacjach w Bitcoinie i w Ethereum. Może w ramach właśnie audycji No Comment, czy jakiejś innej, tak po prostu powiedzieć ludzkim językiem, o co w tym wszystkim chodziło. Panowie, idziemy dalej, no bo audycja jest ciekawa. Rozwijam poprzednie pytanie o to, czy inwestujecie w inne instrumenty finansowe niż kryptowaluty. Na przykład w jakieś indeksy spółek amerykańskich, czy w jakieś obligacje, czy w ogóle na przykład waluty fiducjarne. Byłem 18-latkiem, kiedy zainteresowałem się Forexem i nigdy do niego nie przystąpiłem. W późniejszym czasie interesowałem się złotem, nigdy do niego nie przystąpiłem. Później interesowałem się rynkiem akcji, nigdy nie tknąłem, naprawdę. Dopiero rynek kryptowalut mnie poruszył na tyle, żeby w niego zainwestować. Bardzo długo akurat zatrzymywałem się tutaj przy złocie i złoto było dla mnie takim odnośnikiem, do którego faktycznie nawet chciałem inwestować tutaj bardzo mocno i nawet fizyczne złoto w tym wypadku, nie papierowe. Natomiast gdzieś tam się wstrzymałem przed tym, chyba właśnie w momencie, kiedy zacząłem zaznajamiać się z rynkiem kryptowalut i rynek kryptowalut bardziej mnie do siebie przekonał właśnie w tym wypadku przez pryzmat Bitcoina. Więc moje portfolio, przyznam szczerze, mimo że jestem zwolennikiem dywersyfikacji, w tym wypadku dywersyfikuję, ale pomiędzy Bitcoinem a altcoinami, co też jest akurat, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, dosyć ryzykownym podejściem. Natomiast ja głównie skupiam się na kryptowalutach. Tomek? Ja mam jakieś tam portfolio akcji. W waluty nie inwestuję. Na Forexie się trochę bawiłem. Kiedyś nawet myślałem, że będę milionerem, bo zrobię automat, który sam mi będzie zarabiał. Także jak... To już masz za sobą. ale że zrobię go sam.
Tak. I nie byłem na tyle mądry, żeby zrobić zarabiający automat, więc nie posiadam takiego. Także jakby ktoś wam tam obiecywał boty, które będą wam zarabiały i przynosiły jakieś AI niebotyczne wzrosty, wchodziłem w tą rzekę i tam ciapałem, to nie jest takie proste i jakby już to wymyślili, to sami by na tym zarobili. Także No właśnie. nie wkładajcie tam pieniędzy, to nie działa. A kryptowaluty rzeczywiście są głównym elementem portfolio, ze względu na to, że rzeczywiście jest ten Bitcoin. To wyróżnia rynek kryptowalut od rynku akcji, gdzie tam rzeczywiście mamy zmiany, spółki wydają jakieś komunikaty. Tomek, chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Tak? Tak, nie teraz tylko, znaczy teraz też, ale chodzi mi o to, co powiedziałeś 3 minuty temu. Właśnie to, co jest wielkim zarzutem wobec rynku akcji, to, że spółki wydają komunikaty, które większość inwestorów nie rozumie, nie wiem, co tam się dzieje, to jest dokładnie, może nie dokładnie, ale poprzez analogię widzę duże podobieństwo a propos tych changelogów, co się dzieje w projektach i blockchainach. Tam też nikt za bardzo tego nie śledzi. Klasyczny inwestor nawet nie wie, co tam się dzieje. Więc chodzi mi o to, że to, co jest zarzutem wobec rynku akcji, może być zarzutem również wobec rynku kryptowalut. Natomiast ja ci powiem tak, ja nie jestem z tej grupy. Jeżeli ja inwestuję w coś, to ja śledzę. Okay. Jest bardzo ważne, że jeżeli już w coś chcę włożyć swoje ciężko zarobione pieniądze, to ja muszę wiedzieć, co tam się dzieje. Dlaczego czytam te changelogi i dlatego czytam też komunikaty tych spółek, które mam w portfolio, żeby wiedzieć, co się tam zmienia. Spółki amerykańskie czy polskie, czy w ogóle? Amerykańskie, coś tam na rynku azjatyckim posiadam, polskie też, no bo jednak w Polsce jest najprościej wejść. Natomiast nijak nie jest to aż tak obszerne portfolio, jakbym miał w kryptowalutach. Łukasz, a ty? Powiedziałbym, że tylko i wyłącznie krypto. Miałem jakąś przygodę z nieruchomościami, ale nie straciłem, ale to nie jest mój konik. Raczej odbieram nieruchomości jako coś, co mnie wiąże z jakimś miejscem i chyba już więcej nigdy bym nie kupował dodatkowych nieruchomości. Natomiast faktycznie krypto jest to najważniejsze, ale dostrzegam też inne obszary, gdzie inwestuję i myślę, że tym czymś jest jednak inwestowanie to tak głupio zabrzmi, w siebie, czyli w wiedzę, w poznanie czegoś, to też jest istotne. Oczywiście to nie jest kwotowo tak wielkie, natomiast faktycznie uważam, że warto zainwestować trochę czasu w siebie, żeby coś poznać, czegoś się nauczyć, żeby później z tego czerpać korzyści, bo inwestowanie, patrzę na to w ten sposób, że to jest, nie wiem, dla mnie kupno samochodu to nie jest inwestycja, chyba że zarabiam na tym samochodzie. A jeżeli kupuję nieruchomość, w której mieszkam, to nie jest inwestycja, tylko to jest konsumpcja. O. Natomiast jeżeli ja inwestuję w coś, w narzędzie, którym potem posługuję się, żeby więcej zarabiać, no to jest właśnie inwestycja i bardzo mi się podoba to, co powiedział Michael Saylor. Mówi, pracujemy w życiu 60 000 godzin, czasami brakuje nam energii na to, żeby 100 godzin, 100 z tych 60 000 zainwestować w naukę tego, czym są kryptowaluty i dzięki tej wiedzy móc potem zdobywać, efektywniej pracować, czyli efektywniej pomnażać swój majątek, bo wydaje mi się, że kryptowaluty mają tą niesamowitą przewagę nad innymi w tej chwili formami inwestycji, że one mają po pierwsze niesamowity potencjał, a po drugie tak naprawdę w stosunkowo niewielkim stopniu zależą od innych ludzi, czy decyzji polityków, urzędników i tak dalej. Tam jest taka decyzja, jest wpływ na fluktuację ceny. Czyli decyzja urzędnika może spowodować, że jakaś kryptowaluta spadnie, ale ona nie straci na wartości długofalowo, bo ona odzyska tą wartość. Może to jej zabrać rok, może to jej zabrać 3 lata, ale odzyska tą wartość, tak uważam, ponieważ kryptowaluty są potrzebne, rozwiązują pewien problem ludzi i nikt nie jest w stanie ich zatrzymać. A to, że jeszcze wiele osób ich nie rozumie, to jest jeszcze dobry powód do tego, żeby traktować je nie tylko jako narzędzie, ale również jako
inwestycje. Nie? Czyli coś, co możemy zainwestować i zarobić, bo myślę, że za 10 lat albo 20 inwestycja w kryptowaluty to będzie raczej zabezpieczanie majątku i osiąganie jakichś drobnych procentów zysku, a nie mówienie o takich zyskach, jakich w tej chwili mówimy. No, ale bardzo Tutaj ładnie jeszcze- to też powiedziałeś. Tak? Tak. Dobra. Inwestycja w siebie. To jest coś, co jest rzeczywiście bezcennego. I może nie mówię tutaj o jakichś tam szkoleniach, tego typu drogich rzeczach, ale nawet przeczytać taką książkę. Ale reklama po prostu wyszła. Taka reklama. Tak, ale naprawdę, przeczytać książkę, poznać punkt widzenia innej osoby i zderzyć to z własnymi przekonaniami, które przez te nasze przygody w tym świecie inwestowania rzeczywiście sami przeżyliśmy, nie? Czy nawet się spotkać w takim gronie Tak. i powymieniać poglądami. To bardzo jest rozwijające i jakby nie bójmy się tego, żeby inwestować w siebie, bo to rzeczywiście jest pewna dziedzina, taka poza skalą nawet bym powiedział. Coś, co będzie nam procentować dużo lepiej nawet niż Bitcoin. Łatwiej nam obejrzeć 5 sezonów 24-odcinkowego serialu i poświęcić na to, niech będzie 100 godzin, bo tyle to będzie nas Tak. kosztowało, niż właśnie poświęcić te 100 godzin na to, żeby przeczytać książkę, wyedukować się, Obejrzeć kwadrans Kango. obejrzeć kwadrans z Kangą i zdobyć trochę, albo wejść na Kanga University i przejść tam te pierwsze kursy. To nawet nie mówimy o 100 godzinach, mówimy o kilku godzinach, żeby zdobyć tą podstawową wiedzę. Naprawdę rozumiem to, że ciężko nam się zmusić do tego, bo łatwiej jest być pasywnym, łatwiej stawać się takim konsumentem treści tylko, a nie słuchać czegoś, co wymaga od nas jakiejś aktywności. No ale patrzmy perspektywicznie. Naszym dzieciom zwykle mówimy, że warto poświęcić teraz trochę czasu na to, żeby się pouczyć po to, żeby tą edukację wykorzystać do czegoś. Oczywiście wszystko zależy w jakim tam stopniu, ale warto teraz się czegoś nauczyć, żeby potem to wykorzystać. Odnośmy to również do siebie. Tak, tutaj jeszcze chciałem uzupełnić poniekąd swoją wypowiedź. Dlaczego kryptowaluty w zasadzie? Bo kryptowaluty nas wszystkich w dużej mierze przyciągają dzięki tej swojej wysokiej zmienności. No i tym przede wszystkim potencjałem prowzrostowym. I to jest nie wszystkich, owszem, Okej. ale bardzo często akurat one są takim czynnikiem wiążącym, że Forex ok, ale na tym się mało zarabia. Złoto no nie zawsze rośnie, a przez większość czasu nawet było w stagnacji. Rynki finansowe, jeżeli chodzi o rynek akcji, no różnie z nimi bywa, prawda? Też trzeba znać się na tych raportach, trzeba rozumieć, wiedzieć, co się czyta. Natomiast kryptowaluty, w momencie, kiedy się z nimi zaznajamiamy, po pierwsze widzimy tą wysoką zmienność, po drugie rozpoznajemy cykliczność i zaczynamy ją rozumieć, to jest bardzo ważne, a po trzecie mamy wgląd do danych takich analitycznych, jakich nie mamy w przypadku rynków finansowych tradycyjnych. No bo analizy on-chain w przypadku rynku akcji absolutnie nie zrobimy, a one bardzo często pokazują nam jak na dłoni w zasadzie, co dzieje się wewnątrz projektu, prawda? Prawdziwe przepływy. Prawdziwe przepływy, właśnie. Okej, panowie, naprawdę bardzo dziękuję wam za tę rozmowę. Bardzo mi się podobała, różne perspektywy i techniczna w rozumieniu wykresu, i techniczna w rozumieniu czytania changelogów, i techniczna, mądrościowa właściwie. Łukasz, myślę, że to zdanie o inwestycji w siebie to jest coś arcyważnego i myślę, że również motywującego i inspirującego. Ale teraz głupoty na bok, przechodzimy do najbardziej kalorycznej części tej naszej audycji, więc proszę moje fakty, nie mity. Łukasz, co przygotowałeś? Ja mam taki nietypowy fakt, bo on tym bardziej będzie, tym razem będzie bardziej taki, który może Was pobudzić do tego, żeby zbadać coś. Otóż dużo rozmawiamy o UBI, czyli Universal Basic Income, dochód gwarantowany po polsku, DO, tak? Nie, dochód DG. Myślałem, że wiem, że są kraje, w których coś takiego było zapewniane. To się nazywało zasiłek dla osób niepracujących. To jest pierwsza rzecz, ale to o tym wszyscy wiemy. Możemy przeanalizować, jak wpływało to na społeczeństwo, bo tu mówimy o ekonomii i
nauce socjologicznej, a nie ścisłej. Otóż jest pewien obszar bardzo rozwiniętego kraju, który stosuje dochód gwarantowany, o czym się dowiedziałem całkiem niedawno. I tym obszarem jest Alaska. Mieszkańcy Alaski, nie wiem pod jakimi warunkami, ale mają dochód gwarantowany, w tej chwili wynosi on około $1500 miesięcznie. To jest moja informacja. Jeżeli jest inaczej i moje źródła mijają się z prawdą, to bardzo proszę o informację, ale zgodnie z wywiadem, który zrobiłem, tak to w tej chwili wygląda. Tomek? Ja ostatnio miałem w zeszłym tygodniu długą historię, więc dziś będzie krótko. Czy wiecie, że na świecie mamy ponad 23 000 różnych gatunków drzew? O, Sporo, sporo. użyję mojego ulubionego słowa, dendrolodzy mają co robić. Tak. Ciekawe, czy każdy gatunek ma przypisaną łacińską nazwę i czy jest jakiś dendrolog, który potrafi to wymienić. O, dobre pytanie. Łukasz? Ode mnie jak zwykle księżycowo, czyli fakty i mity na temat Księżyca. Czy wiecie, że Księżyc nie od początku istnienia Ziemi krążył wokół właśnie naszej planety? Otóż okazuje się, że Księżyc powstał prawdopodobnie 30 do 50 milionów lat po uformowaniu naszego Układu Słonecznego. A to oznacza, że gdyby Bitcoin został wynaleziony dawno, dawno temu, to nie miałby dokąd lecieć. To jest bardzo ważna konsekwencja. Moja ciekawostka jest wybitnie kobieca. Dzisiaj najstarsza kobieta na świecie, która urodziła dzieci, miała 67 lat. Polka z kolei, która jakby pobiła polski rekord, miała 60 lat. No i moi drodzy, właśnie z tymi faktami i z tą bardzo ciekawą dyskusją pozostawiamy już Was. Dajcie znać w komentarzu, pamiętajcie, co myślicie, z czym się nie zgadzacie, z czym się zgadzacie. Proszę ocencie tą audycję. W skali 1 do 6, omawialiśmy tę skalę już wielokrotnie. Panowie, bardzo dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego, a Was zapraszamy we wtorek na godzinę 9:30 na jedyną polską telewizję śniadaniową dedykowaną w całości kryptowalutom. Dzięki, hej! Cześć. Cześć.